Pakistan, a w zasadzie Islamska Republika Pakistanu to kraj stosunkowo młody i nowy na mapie świata. Młody, ale już o bardzo burzliwej historii. Przy czym mówię tutaj o samym państwie jako jednostce administracyjnej, bo jak zobaczycie w dalszej części naszej podróży, same te ziemie były zamieszkiwane na długo przed naszą erą. W zasadzie od ustanowienia państwowości Pakistan jest w stanie permanentnej wojny, o czym świadczą liczne checkposty oraz uzbrojeni policjanci i żołnierze na każdym kroku. Nawet wejście do galerii handlowej wymaga przeskanowania bagażu przez bramki rentgenowskie jak na lotnisku. A sprawiły to kolejne konflikty z Indiami, zamachy terrorystyczne, powstania religijne czy próby wywierania nacisków przez talibów. I wcale nie poprawia tutaj sytuacji fakt, że Pakistan jako jedyne państwo muzułmańskie ma dostęp do broni jądrowej, do której dostęp ma również odwieczny wróg Pakistanu, z którym kraj ten jest w stanie nieustannej wojny, czyli Indie. W przekonaniu, że Pakistan nie jest najlepszym pomysłem na wakacje, utwierdzały nas kolejne osoby, z którymi rozmawialiśmy przed wyjazdem. Nasze rodziny i znajomi w kółko powtarzali nam, że zwariowaliśmy, że tam jest niebezpiecznie, że tam jest wojna. Dodatkowo na kilka tygodni przed naszym wyjazdem znowu wybuchł konflikt z Indiami i latały rakiety. Wszystko to sprawiło, że wyjeżdżaliśmy z Polski z pełną dozą niepokoju. Ale wiecie co? Wszystko to bzdura. Narracja mówiąca o ciągłym zagrożeniu i czyhającym niebezpieczeństwie jest krzywdząca. I wcale nie chcę tutaj lekceważyć sytuacji czy bagatelizować trwającego konfliktu. Jednak w mojej ocenie rozpatrywanie tego konfliktu przez pryzmat kraju muzułmańskiego, co jest notorycznie wyciągane jako argument i ma tylko potęgować zagrożenie, bo wszak szeroko rozumiany Zachód boi się islamu, jest bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe. Przez cały nasz pobyt w Pakistanie nie poczuliśmy się ani razu zagrożeni. W żaden sposób. Ani militarno-terrorystycznie, ani nawet społecznie. W takim sensie, że nikt nie okazywał nam w żaden sposób agresji. Nie było zaczepek, krzyczenia czy wrogich spojrzeń. Wręcz przeciwnie. Wszyscy dbali o nasze bezpieczeństwo i wręcz naskakiwali nam, abyśmy czuli się dobrze, zaopiekowani i niczego nam nie brakowało. Byliśmy na ulicach zaczepiani, ale tylko po to, aby z nami porozmawiać, zrobić sobie z nami jakąś fotkę, czy od tak po prostu zapytać how are you. Zdecydowanie byliśmy tam największą atrakcją turystyczną. Oczywiście nie zrozummy się źle. Nie mogę mówić, że tak cudownie i bezpiecznie jest w całym Pakistanie, bo zwiedziliśmy jego niewielką część. Jednak z drugiej strony poruszaliśmy się właśnie w tym teoretycznie najniebezpieczniejszym regionie, czyli Kaszmirze. Dlaczego mówię o tym wszystkim akurat teraz? Bo chcę rozwiać wszelkie wątpliwości i strachy na samym początku, abyście mogli w późniejszych odcinkach skupić się na pięknie tego kraju i jego wspaniałych mieszkańcach bez stereotypów i uprzedzeń. A uwierzcie mi na słowo, że będzie co oglądać. Zapraszam Was na serię z Pakistanu, w której pokażę Wam góry Karakorum, Hindukuszu i Himalajów. Zabiorę Was znaną na całym świecie Karakorum Highway pod najwyżej na świecie położone drogowe przejście graniczne Kunjab. Przejedziemy się jedną z najniebezpieczniejszych dróg prowadzących do Shimshal Valley oraz będziemy wiezieni starymi jeepami jeszcze niebezpieczniejszą drogą do Ferry Meadows u podnóża Nanga Parbat. Zapraszam Was na poznawanie północnego Pakistanu. Witajcie w chaosie. Czemu tak brzydko w pierwszych słowach tej wyprawy? Bo to jest dzień, w którym okazało się, że wszystkie nasze plany wzięły w łeb. Kilka tygodni planowania, zastanawiania się, kombinowania, poszło się rypać. Nie żebyśmy byli z tego powodu źli, bo Jimmy, organizator naszego wyjazdu, tak bardzo nam ogarnął wszystko, że w zasadzie nie musieliśmy robić nic. Zostaliśmy odebrani z lotniska, zawiezieni do hotelu, a potem zabrani na obiad. Więc jak widzicie, już na samym początku wyprawy nie musieliśmy się o nic martwić. Mieliśmy zapewniony wikt i opierunek, a także kierowcę z pojazdem, plan zwiedzania i organizację czasu.
A wszystko to tak naprawdę na 4 dni przed rozpoczęciem prawdziwej wyprawy. Problem w tym, że prawdopodobnie przez jetlag, gościnę i organizację na miejscu oraz klimat i temperaturę byłem tak skołowany, że nawet nie myślałem o tym, co i jak chcę nagrywać. Dlatego musicie mi wybaczyć właśnie ten wspomniany chaos, bo kilka dni mi zajęło dojście do siebie i ogarnięcie tego, że przecież mam wam coś pokazać z tego wyjazdu. Obiecuję, że później będzie już lepiej. Nie idealnie, ale lepiej. Oczywiście nadal mówię tutaj o nagrywaniu i pokazywaniu wam Pakistanu, bo jeżeli chodzi o samą przygodę, to zresztą zobaczycie sami. No ale powiedzmy coś o miejscu, gdzie wylądowaliśmy, czyli Islamabadzie. W zasadzie niewiele jest tu do opowiadania, bo oprócz suchych informacji w stylu Islamabad jest stolicą Pakistanu albo liczba ludności Islamabadu wynosi około 1 miliona mieszkańców, na próżno szukać jakichś ciekawostek. Od biedy można jeszcze dodać, że Islamabad jest dopiero 9. pod względem wielkości i liczebności miastem Pakistanu. Nawet Jimmy, gdy rozmawialiśmy przed przylotem, stwierdził: zostańcie 1 dzień, a potem kupię wam bilety do Skardu, bo w Islamabadzie nie ma co robić. No i faktycznie, w zasadzie oprócz 2 czy 3 miejsc, które można obejrzeć w pół dnia, nic więcej tutaj nie ma. Próżno szukać tutaj Starego Miasta czy rynku znanych nam z miast europejskich. Islamabad został wybudowany praktycznie od zera w latach 60. XX wieku. Nawet dzielnice do tej pory nazywają się G8 czy F6. Te 2 czy 3 miejsca warte zobaczenia, o których wspomniałem, to meczet Króla Faisala, Czerwony Meczet i Pomnik Jedności Narodowej. Puryści mogliby się jeszcze przyczepić, że w Islamabadzie są parki i góry w pobliżu, jednak w kontekście tego, co miało nas wkrótce czekać, nie nalegaliśmy na ich zwiedzanie. Słuchajcie, zupełnie znienacka, to jest ten dzień, w którym przylecieliśmy. Zupełnie znienacka zostaliśmy zabrani przez organizatora na obiad, znaczy na lunch, a potem tak zupełnie z gupa, zupełnie przypadkiem przywiózł nas tutaj. To mieliśmy zwiedzać co prawda jutro dopiero, bo jutro chcemy sobie cały Islamabad pozwiedzać, ale to co widzicie za mną to jest Pomnik Jedności Pakistanu. Ciekawa konstrukcja, ale więcej wam opowiem o niej jako głos ZOF-u, bo tak mówię, nie przygotowałem się, bo zostaliśmy tu zupełnie znienacka zabrani. Pomnik Pakistanu to pomnik narodowy i Muzeum Dziedzictwa Kulturowego położone w zachodniej części wzgórz Shakarparian. Pomnik został zbudowany, aby symbolizować jedność narodu pakistańskiego i jest poświęcony tym, którzy poświęcili swoją teraźniejszość dla lepszej przyszłości. 4 duże płatki nie symbolizują, jak błędnie się uważa, 4 prowincji, ale 4 różne kultury mieszkańców Pakistanu: pendżabską, beludżystańską, sindhi i pasztuńską, a 3 mniejsze płatki reprezentują kultury mniejsze, w tym Azad, Kaszmir i Gilgit-Baltistan. Wszystkie 7 płatków, choć niezależnych od siebie, tworzą razem naród pakistański. Stojąc razem, chronią gwiazdę i półksiężyc flagi Pakistanu. Dzięki swojej wysokości pomnik jest widoczny z całego obszaru miast Islamabad oraz Rawalpindi. Plan budowy pomnika narodowego w Islamabadzie został po raz pierwszy przedstawiony w 2002 roku przez rząd Pakistanu. Ministerstwo Kultury otrzymało zadanie zorganizowania za pośrednictwem Pakistańskiej Rady Architektów i Urbanistów konkursu na projekt pomnika narodowego, którego motywem przewodnim miała być siła, jedność i oddanie narodu pakistańskiego, uosabiane przez symbol niezależnego i wolnego narodu. Spośród 21 zgłoszonych projektów wybrano 3. Ostateczny projekt autorstwa Arifa Masuda został wybrany i zatwierdzony 10 lipca 2003 roku. Kamień węgielny położono 25 maja 2004 roku, budowę ukończono w 2006 roku, a 23 marca 2007 roku pomnik został zainaugurowany przez prezydenta generała Perveza Musharrafa. Płatki są zbudowane z granitu, a ich wewnętrzne ściany pokryte są dziełami sztuki przedstawiającymi różne zabytki Pakistanu, znane postacie pakistańskiego ruchu niepodległościowego oraz motywy muzyczne i taneczne. Gwiazda na fladze pomnika została wykonana z błyszczącego czarnego granitu ze złotymi gwiazdami, które symbolizują ludzi, którzy poświęcili swoje życie dla Pakistanu. Oprócz pomnika ludu znajduje się tu muzeum, które opowiada historię powstania Pakistanu. Te 2 budowle łączy duży plac, znany jako Plac Wolności.
Chociaż nazwisko architekta Arif Masud jest wyryte w kamieniu na głównej tablicy pamiątkowej znajdującej się na zewnątrz głównego placu, uhonorował on wszystkich pracowników budowlanych, umieszczając odciski ich dłoni wzdłuż długich ścian otaczających Plac Wolności po obu stronach. Leci obok pomnika jedności Pakistanu jest jeszcze Muzeum Historii Pakistanu, tak wywnioskowałem. No jest to taka ekspozycja o tym, jak powstawał Pakistan, pierwszy mieszkańcy tych ziem, ale również o tym, skąd w Pakistanie, w Indiach i w tym regionie w ogóle pojawił się islam. Cała historia, więc warto tutaj sobie podejść również i spędzić troszeczkę czasu i poczytać o tym wszystkim. Historia regionu, w którym dziś leży Pakistan, sięga tysięcy lat wstecz. Co prawda za kolebkę cywilizacji uznaje się Mezopotamię, jednak to właśnie tutaj, już 7000 lat przed naszą erą, pojawiła się Mehergar, w szczątkach której archeolodzy dopatrzyli się początków rolnictwa i hodowli zwierząt, a nawet wczesnych form ceramiki, tkanin czy biżuterii. To na tych terenach 3000 lat przed Chrystusem pojawiła się cywilizacja Doliny Indusu, która zapoczątkowała organizację miast czy zaawansowane systemy wodne. Gdy zwiedzaliśmy Bułgarię, mówiłem wam, że tamten region był tyglem kulturowym. Nie inaczej w Pakistanie. Tutaj ścierały się imperia. Obszar ten był podbijany przez Persów, Aleksandra Wielkiego, Indogreków, Indosaków i Hefalitów. To tutaj dotarli Mongołowie, przynosząc islam i tworząc państwo Wielkich Mongołów. W 1747 roku władzę przejęła afgańska dynastia Durrani, panująca aż do 1826 roku. W XIX wieku region przeszedł pod kontrolę Kompanii Wschodnioindyjskiej, a po powstaniu Sipajów w 1857 roku na 90 lat znalazł się pod bezpośrednimi rządami brytyjskimi. Pakistan odłączył się od Indii brytyjskich w 1947 roku. Gdy Brytyjczycy zorganizowali na przełomie 1945 i 1946 roku wybory do władz ustawodawczych, Liga Muzułmańska zdobyła większość w rządach Bengalu i Sindu, zaś w Pendżabie utworzyła rząd koalicyjny. Tym samym roszczenia muzułmanów do stworzenia państwa islamskiego stały się uzasadnione. W 1947 ostatni wicekról Indii, Lord Louis Mountbatten, opracował plan, na podstawie którego kolonia brytyjska podzielona została na dwa suwerenne państwa – Indię i Pakistan. 14 sierpnia 1947 roku Pakistan uzyskał niepodległość, a od 1956 roku stał się republiką. Jesienią 1947 wybuchła rewolta o podłożu religijnym. Do Kaszmiru wkroczyły patańskie plemiona z Pakistanu, więc Maharaja Singh zmuszony był poprosić o pomoc Indię. 26 października podpisał on akt wstąpienia Kaszmiru do Indii. Pakistan nie uznał faktu przyłączenia się Kaszmiru do Indii. Muhammad Ali Jinnah, przywódca Pakistanu, zwrócił się z prośbą do Lorda Mountbattena o mediację. Louis Mountbatten poprosił Singha o przeprowadzenie plebiscytu wśród ludności, jednak Maharaja tę prośbę odrzucił. W ten sposób zaczął się konflikt indyjsko-pakistański, trwający do dziś. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w Pakistanie. Pierwszy dzień naszej podróży, w zasadzie drugi, ale pierwszy taki pełnoprawny. Wczoraj przylecieliśmy, więc wczoraj też nie za wiele się działo, chociaż coś się działo. Generalnie wszystko zaczęło się w Szardży, tam zostaliśmy zapakowani do samolotu i już się pojawił pewien problem, ponieważ jeden z ortodoksyjnych takich muzułmanów miał straszny problem z tym, żeby usiąść w samolocie koło Justyny. No i coś tam się dopytywał u obsługi.
ale na szczęście na pomoc przyszła nam młoda dziewczyna z Pakistanu, która stwierdziła, że ona się chętnie się z nim zamieni na miejsca. I dzięki temu wyszło nam to na dobre, bo mogliśmy sobie z nią porozmawiać o Pakistanie, bo okazało się, że ona tutaj studiuje medycynę w Pakistanie, więc mogliśmy sobie z nią porozmawiać o tym, jaki jest Pakistan, na co uważać i tak dalej. Przylecieliśmy tutaj do Islamabadu, zostaliśmy odebrani przez Łukasza i przez organizatora. Zostaliśmy przywiezieni do hotelu. Mieliśmy chwilę czasu, żeby się ogarnąć, przebrać i zostaliśmy zabrani na miasto. Oficjalnie mieliśmy pojechać na lunch, ale po tym lunchu jeszcze zabrali nas na zwiedzanie Pomnika Jedności, który planowaliśmy zwiedzić, ale dzisiaj. Ale już mamy go z głowy. Słuchajcie, klimat tu jest niesamowity. Ludzie są wspaniali. Jedzenie, ja już wiem, że nie będę lubił Pakistanu, bo jedzenie tu jest przepyszne. Słuchajcie, porcje ogromne, jedzenie jest przepyszne i mega tanie. Słuchajcie, jedzenie jest mega tanie, bo taka porcja, którą Wam pokażę za chwileczkę, albo już pokazałem, nie wiem, żarcia, jedna porcja dla jednej osoby to było około 20 zł. I to taki, że nie byłem w stanie tego przejeść, autentycznie nie byłem w stanie tego przejeść. Byłem ostrzegany przed wyjazdem, że tutaj bardzo często ludzie będą sobie chcieli zrobić z nami fotki, będą nas zagadywać, będą się z nami witać i wczoraj mieliśmy tego przysmak. Tam w muzeum przy Pomniku Jedności faktycznie jakiś Pakistańczyk zaczął mnie zagadywać, skąd jestem, po co tu przyjechałem, co będę robił, jaki mam plan i tak dalej, czy jestem pierwszy raz. No za chwilę wyszło, czy mogą sobie z nami zrobić fotki, bo i cała grupa tam ichniejsza, która była w tym muzeum, sobie musiała z nami fotki porobić. Także jest grubo, słuchajcie, jest grubo. Teraz jest godzina 10, jesteśmy już po śniadaniu. Obłędne, słuchajcie, proste, skromne, ale obłędne jedzenie. I za chwilę ruszamy na miasto. Mamy robić jakiś shopping, mamy coś pozwiedzać. Ja będę chciał zobaczyć jeszcze meczet, który tutaj jest, podobno 4. co do wielkości na świecie. Musimy pokupować pamiątki, bo tam, gdzie lecimy jutro, czyli do Skardu, tam podobno sklepu z pamiątkami nie ma, więc wszystkie pamiątki dla patronów, ich kartki i cała reszta musi być kupiona dzisiaj. A co przyniesie dzień dalej, to się okaże. Zapraszam Was na dzień w Islamabadzie. Taxila lub Takshashila to miasto w regionie Potohar w Pendżabie. Założona w okresie wedyjskim, stara Taxila była przez pewien czas stolicą starożytnej Gandhary. Położona na wschodnim brzegu rzeki Indus, kluczowym skrzyżowaniu subkontynentu indyjskiego i Azji Środkowej, została prawdopodobnie założona około 1000 roku przed naszą erą. W 326 roku przed naszą erą została zajęta przez Aleksandra Wielkiego po obaleniu Achemenidów. Aleksander przejął kontrolę nad miastem bez walki, ponieważ natychmiast poddało się ono jego imperium macedońskiemu. Następnie miasto przejęli kolejno Mauriowie, Indogrecy, Indosytowie oraz imperium Kuszanów, którzy w I wieku naszej ery zniszczyli istniejące miasto, aby zbudować własne na północ od ruin. Kiedy wielkie starożytne szlaki handlowe łączące te regiony straciły na znaczeniu, miasto popadło w zapomnienie i ostatecznie zostało zniszczone w V wieku przez najeźdźców Hunów. W połowie XIX wieku w brytyjskich Indiach ruiny starożytnej Taxili zostały ponownie odkryte przez brytyjskiego archeologa Aleksandra Cunninghama i poddane szeroko zakrojonym wykopaliskom przez Sir Johna Marshalla. W 1980 roku UNESCO wpisało Taxilę na listę światowego dziedzictwa.
W raporcie z 2010 roku Global Heritage Fund uznał Taxilę za jedno z 12 miejsc na świecie, które były na skraju nieodwracalnej utraty i zniszczenia, wskazując jako główne zagrożenia niewystarczające zarządzanie, presję rozwojową, grabieże i konflikty zbrojne. Jednak od tego czasu rząd pakistański podjął znaczne wysiłki w celu konserwacji zabytku, co spowodowało, że różne międzynarodowe publikacje przeklasyfikowały to miejsce jako dobrze zachowane. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom konserwatorskim i renowacyjnym, Taxila jest jednym z popularnych miejsc turystycznych Pendżabu, przyciągając nawet 1 milion turystów rocznie. Budowa Muzeum Taxili rozpoczęła się w 1918 roku, a kamień węgielny pod jego fundamenty położył Lord Chelmsford, wicekról Indii w 1918 roku. Budowa została zakończona w 1928 roku, a muzeum zostało otwarte dla publiczności przez Sir Muhammada Habibullaha, ówczesnego ministra edukacji. W muzeum znajduje się około 4000 eksponatów, w tym przedmioty wykonane z kamienia, stiuku, terakoty, srebra, złota, żelaza i kamieni półszlachetnych. Ekspozycja obejmuje głównie przedmioty z okresu od 600 roku przed naszą erą do 500 roku naszej ery. Religie buddyjska, hinduska i dżianistyczna są dobrze reprezentowane dzięki przedmiotom odkrytym w 3 starożytnych miastach oraz ponad 20 buddyjskich stupach i klasztorach oraz greckich świątyniach w regionie. Muzeum Taxila posiada jedną z najważniejszych i najbardziej kompleksowych kolekcji kamiennych rzeźb buddyjskich z okresu od I do VII wieku. Trzon kolekcji pochodzi z wykopalisk w Dolinie Taxila, w szczególności z wykopalisk Sir Johna Marshalla. Inne obiekty pochodzą z wykopalisk w innych miejscach w Kandahara, z darowizn takich jak kolekcja Ramdas lub z materiałów skonfiskowanych przez policję i organy celne. Możecie zobaczyć ciekawe ściany zbudowane w sposób taki, który ma zapobiegać, może nie przeciwdziałać, ale mają być odporne na trzęsienia ziemi. Możecie zobaczyć, że z takich małych kamyczków wypełnione są luki między dużymi kamieniami, to ma absorbować wstrząsy. A tutaj są rzeźby Buddy zniszczone przez Hunów najeżdżających te tereny. Wszystkie, jak zobaczycie sobie tutaj na te stupy, również wszystkie rzeźby Buddy są pozbawione głowy. Słuchajcie, wyszliśmy właśnie z muzeum miejscowości Taxila, miejscowość i region buddyjski. Więc tutaj możecie znaleźć całą masę rzeczy z IV wieku przed Chrystusem. I powiem wam, że mega muzeum, mega fajne muzeum. Poznacie tutaj historię Buddy. Poznacie tutaj historię ogólnie tego regionu, co jak oglądaliście filmy z Bułgarii, to wam mówiliśmy, że tam był tygiel kulturowy. No to tutaj jesteśmy w regionie, gdzie byli Persowie, był Aleksander Wielki, czyli byli Grekowie, byli Brytyjczycy, byli muzułmanie przywiezieni przez Mongołów, znaczy Mongołowie, czyli muzułmanie, Hindusi, buddyści i wszystkie rzeczy z tego możecie znaleźć właśnie w tym muzeum. Rewelacyjne miejsce. Jedziemy dalej. Słuchajcie, właśnie dostaliśmy smażenie miłosiernie, dostaliśmy napój mango od Jimmy'ego, od organizatora. Idealnie schłodzone. Idziemy do klimatyzowanego samochodu. Ja nie funkcjonuję w takich temperaturach. Mam nadzieję, że w górach będzie chłodniej.
Moi drodzy, przyjechaliśmy do meczetu Króla Fajsala. Jest to, z tego co pamiętam, 4. największy na świecie meczet. Przyjechaliśmy tu specjalnie, zawieźli nas tu specjalnie, dlatego że już ta ekipa już tutaj była. My jeszcze tu nie byliśmy, więc specjalnie dla nas tutaj przywieźli. Więc zaraz sobie go zwiedzimy. Natomiast informacja dla Was, drodzy patroni, że nie wiem, czy mi się uda kupić pocztówki i Wam wysłać, dlatego że byliśmy przed chwilą na zakupach w dużym centrum. Był sklep z giftami, był sklep z jakimiś tam pamiątkami, ale tutaj praktycznie nie występują pocztówki, więc nie wiem, czy mi się uda coś znaleźć. Jeżeli się znajdę, to wyślę, jeżeli nie, to suweniry, kochani, dostaniecie ode mnie, od nas bezpośrednio do łapy na miejscu w Krakowie. Meczet Faisala jest narodowym meczetem Pakistanu. Jest 6. co do wielkości meczetem na świecie. Tutaj muszę zrobić pauzę i wyjaśnić jedną rzecz. Problem z listami rzeczy NAI jest taki, że duże znaczenie w kwestii kolejności elementów na takiej liście oraz samej jej zawartości ma to, z jakiego źródła korzystamy. Dlatego jeśli zaczniecie kopać głębiej w tym temacie, to okaże się, że meczet w Islamabadzie nie jest 6, tylko na przykład 7 albo 9 według innego źródła. Drugą kwestią jest fakt, że bierzemy pod uwagę powierzchnię czy ilość wiernych mogącą pomieścić dany meczet. No i po trzecie, cały czas powstają nowe meczety, więc każda lista tego typu może się zdezaktualizować. Przyjmijmy zatem, że meczet Króla Fajsala w Islamabadzie był 6. największym meczetem na świecie na moment kręcenia tego materiału, a na pewno mieścił się w pierwszej dziesiątce. Największym meczetem poza Bliskim Wschodem i największym w Azji Południowej. Budowa meczetu rozpoczęła się w 1976 roku po otrzymaniu dotacji w wysokości $28 milionów od saudyjskiego króla Fajsala, którego imię nosi meczet. Kochani, zwróćcie uwagę, jak się kładzie tutaj buty, bo butami nie wolno w meczecie chodzić i buty się kładzie na boku po to, żeby podeszwą nie dotykać podłogi świątyni. Niekonwencjonalny projekt tureckiego architekta Vedata Dalokaja został wybrany w wyniku międzynarodowego konkursu. Bez typowej kopuły meczet ma kształt namiotu beduńskiego, otoczonego 4 minaretami o wysokości 90 metrów. Projekt charakteryzuje się 8-kątnymi spadzistymi dachami w kształcie muszli, tworzącymi trójkątną salę modlitewną, która może pomieścić 10 000 wiernych. A cały kompleks wraz z przyległymi mu terenami może pomieścić około 300 000 wiernych. Meczet Króla Fajsala był największym meczetem na świecie od 1986 do 1993 roku, kiedy to wyprzedziły go meczety w Arabii Saudyjskiej. Zamiast tradycyjnych kopuł, Vedat Dalokaj zaprojektował 8-kątną salę główną, która wyglądała jak arabski namiot beduński na pustyni. Dodatkowo dodał 4 minarety w 4 rogach sali głównej, które mają 90 metrów wysokości i są najwyższymi minaretami w Azji Południowej. Słuchajcie, ciekawostka, schody zrobione z 2 rodzajów kamienia. Ten szary się mocno nagrzewa i do tej pory jest ciepły, ten biały jest zimny. Taką nam pokazali ciekawostkę, że jak trzeba zdjąć buty, to żeby iść po tym białym, to nie będzie parzyło stopy. Dzień dobry, kochani. Jak wam się podobam? Dziewczyny mnie namówiły, żebym kupił tradycyjną pakistańską koszulę. Kamis, tak się to podobno nazywa. Jest przewiewne, jest mięciutkie, jest bardzo przyjemny materiał. Jakąś pamiątkę trzeba sobie kupić. Justynka sobie też kupiła coś. Nie mam żadnego pojęcia, jak to się nazywa, także sorry. No i co? Czas opowiedzieć, podsumować te rzeczy. Salwar Kamis, tak Justynka podpowiada. Dobra, trzeba troszeczkę podsumować ten dzień, bo dużo się tutaj działo w tym filmie. 21:30,
u Was jest w 6:30. 3 godziny różnicy. Trzeba podsumować ten dzień. Wiem, że dużo się tutaj działo, wiem, że był chaos, przepraszam Was za to, ale no nie do końca mamy wpływ na to, co będziemy robić i gdzie będziemy jechać, dlatego, że to nie my organizujemy ten wyjazd, tylko jesteśmy uczestnikami tego wyjazdu. Co więcej, organizator Jimmy, mega fajny facet, no troszeczkę nas zaskakuje tym, gdzie jedziemy, a z drugiej strony jest podatny na wszelkie prośby, sugestie. Jeżeli tylko ktoś z uczestników słowem wspomni o czymś, to natychmiast jest zmieniona cała marszruta i jedziemy w dane miejsce, żeby to jeszcze zrobić, zobaczyć, kupić, co tam trzeba było kupić i tak dalej. Dlatego my na ten dzisiejszy dzień mieliśmy inny plan. Wyszło jak wyszło, ale co mieliśmy zobaczyć, zobaczyliśmy. Dobra, słuchajcie, plan jest taki, że jest godzina, tak jak mówiłem, prawie że 22, za 20:10. Jesteśmy spakowani. Jeszcze się musieliśmy spakować, bo jutro 7:30 mamy śniadanie. Musimy się szybko zapakować z samochodu i jedziemy na lotnisko do Islamabad International i stamtąd lecimy do Skardu. Będziemy w Skardu mniej więcej 2 dni przed resztą ekipy, więc będziemy mieli troszeczkę więcej czasu, żeby sobie tam pobyć, zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda, pozwiedzać, pojeździć może trochę motocyklem już wcześniej, zobaczymy, co będzie. No i co? I tak naprawdę impreza zaczyna się dopiero w poniedziałek, czyli to takie największe jeżdżenie tutaj po lokalnych atrakcjach będzie się zaczynało dopiero w poniedziałek i w poniedziałek będą 2 tygodnie bite praktycznie jeżdżenia motocyklem. Natomiast, tak mówię, jutro lecimy do Skardu, tam się aklimatyzujemy i słuchajcie, nie żałuję, kompletnie nie żałuję tego, że przyjechaliśmy wcześniej. Warto było wydać trochę więcej pieniędzy za pobyt tutaj i poświęcić trochę więcej urlopu, bo więcej zobaczyliśmy, a jednocześnie możemy się troszeczkę bardziej zaklimatyzować, bo słuchajcie, naprawdę padamy. Generalnie jest masakrycznie gorąco w porównaniu do Polski. Dzisiaj było chyba 41 stopni miejscami, więc warto się było zaaklimatyzować temperaturowo, warto się było zaaklimatyzować jedzeniowo i zobaczyć w ogóle, jaki tutaj jest klimat. O klimacie, o ludziach, o tym, jak są mega otwarci, mega przyjaźni, jak was zaczepiają na każdym kroku, wszyscy chcą wiedzieć, skąd jesteście, chcą z wami robić zdjęcia, to kiedyś przy okazji wam jeszcze opowiem, bo na pewno będzie nieraz na to okazja. Teraz trzeba się spakować do końca, naładować, co jest do naładowania, zrzucić materiały z karty i trzeba iść spać. Na dzisiaj to już wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Pewnie, jak zmontuję. Chyba. Cześć. I wanna be